ceny nieruchomości są być może lekko nadmuchane, lekko przeszacowane, ale patrząc na głównie inflację, na ruchy polityków, na niepewność tak naprawdę wartości pieniądza jutra, możesz sprzedać mieszkanie, dom, grunt, ale co z tym zrobisz dalej? Dolar jeszcze 30 lat temu, $100 dla naszych rodziców to był majątek. Potrafili pół roku pracować czy rok za $100. Dzisiaj $100 w Katowicach kosztuje dobry obiad dla 2 osób. To jest zła teza, którą powiem. Być może nie zrozumiecie tego, ale uważam, że konsumpcja może bardziej się opłacać niż inwestowanie długoterminowe albo oszczędzanie. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kurz. Witaj w moim kolejnym odcinku. Dziś moim gościem specjalnym jest Kuba Midel. Witam Ciebie. Witaj. Agencie specjalny, witam Was. To jest specjalny Kuba i specjalny agent specjalny, tak bym powiedział. Kuba, na moim kanale, jak się wchodzi na YouTube, to mam napisane rozwój, kreatywność i inwestycje. I mam wrażenie, że Ty masz to wszystko, bo patrzę na Twoje biznesy, no to jest ich kilka, czyli masz wiele dochodów, wiele źródeł dochodów, nie jedno, nawet może kilkanaście, zaraz o tym powiesz, czyli jest kreatywność w Twojej głowie. Druga rzecz, inspiracja, bo nagrywasz filmy, sporo osób się Tobą inspiruje, więc to by się zgadzało. No i inwestycje. Mówisz o tym, żeby mądrze wydawać, żeby też mieć taki balans, czyli nie wszystko, może 50/50. Powiedz, czy dobrze Cię przedstawiłem? Chyba tak, staram się to łączyć. Nie ukrywam też a propos nieruchomości, że żeby móc żyć sobie tak jak żyję, tak jak chciałem zawsze, no to był właśnie klucz. Ten dochód pasywny, odrobina majątku, który być może teraz stopnieje, być może pójdzie jeszcze do góry przez ten moment jakiś gospodarczy i to w skali makro w tej chwili nie wiadomo co będzie, ale wierzę, że mając kilkadziesiąt jakichś tam nieruchomości plus jeszcze bardzo fajny przychód pasywny, rzeczywiście stać mnie na to, żeby poświęcić się wręcz pasją życiu, dzieciom, podróżom, mniej biznesom, które robiłem, jak przed rozmową rozmawialiśmy, nie wiem, 10-12 lat temu, czy jeszcze 7 lat temu. I nieruchomości są punktem wyjścia, ale odrobina inspiracji być może dla osób, które szukają tej drogi, ale myślę, że nie wskoczy się chyba do tej jakiejś takiej rzeki, gdzie możesz robić to, co lubisz, jeżeli jesteś w biznesowej gonitwie. Też z Tobą rozmawiałem, że nawet te kwatery, prawda, czy podnajmy, jest to swojego rodzaju biznes, gdzie dość dynamicznie się wszystko dzieje. W przypadku dochodu pasywnego, czy kumulowania majątku w nieruchomościach, czy to będą lokale komercyjne, mieszkania, czy działki, no mniej więcej wiem, że za 10, 15, 20 lat można to odsprzedać. Biznes ciężko jest sprzedać, czy usługowy, czy jakiś produkcyjny, jakikolwiek, trzeba go prowadzić, więc staram się być po prostu przykładem, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i tak się dzieje. Mam wrażenie, że czasami osoby, które właśnie dochodzą do tego sukcesu i zarabiają pieniądze, no bo bogatych ludzi sam poznajesz i bogatych ludzi w Polsce nie brakuje. Kiedyś powiedziałeś jedną rzecz i to mi się bardzo spodobało, że zaczynasz tworzyć takie grono ludzi, którzy mają pieniądze, ale trochę, nie wiem czy dobrego słowa użyję, boją się lub nie wiedzą, kiedy jest dobry moment, żeby zacząć je wydawać. Tworzę a propos tego zapytania, bo to jest gorący moment, jeśli chodzi o rozwój klubu aktywnych rentierów. Ja mam taką dużą społeczność, którą buduję przedsiębiorców. Osoby, które zaczynają, osoby, które mają firmę 5, 10, 15 lat. To jest, mam wrażenie, taki szczebel osób, która jeszcze musi podziałać, być może firmę rozwinąć, być może troszeczkę zoptymalizować, ale tak jak powiedziałeś, jest coraz większa grupa, paradoksalnie coraz młodszych osób. Tak jak na początku uczestnicy klubu to były osoby w wieku 40-35 lat. Dzisiaj już są osoby 24, 5, 7, 8. Super. Które myślą bardzo poważnie o inwestycjach długoterminowych, ale zarabiają pieniądze, o których ja w ich wieku nie śniłem. Czyli ten moment odcinania kuponów przychodzi po roku, 2, 3 od otworzenia firmy. To są takie czasy, te cyfrowe, gdzie jeżeli biznes Ci pójdzie, to wchodzisz w naprawdę duże zarobki, wielocyfrowe, za młodu. No i teraz po co czekać 40 lat, żeby odciąć te kupony, jeżeli można to zrobić. Także średnia wieku się obniża,
ale wielką umiejętnością biznesmenów jest przeznaczać pieniądze na siebie. I tego nie potrafimy. To mogę z czystym sumieniem powiedzieć, zresztą chłopaki tutaj z klubu myślę, że to potwierdzą, że najtrudniej wydane pieniądze to wydane pieniądze w swój dom, w swoje życie, w swój sport, swoje hobby, swoje zabawki. Nie żal nikomu 1 000 000 złotych na inwestycje w nieruchomości, nie żal 100 000 złotych w coś do firmy, natomiast w dobrą wycieczkę już żal. To jest kłopot. I z czego też to wynika, bo myślę sobie bo przecież podobnie rozumuję, ciężko się wydaje pieniądze, na które sam pracujesz. Czyli jeżeli prowadzisz firmę, widzisz, że natłukłeś w tym miesiącu 50 000 złotych, ciężką pracą, pomysłem, no żal się z tym rozstać. Natomiast kiedy te nieruchomości spływają Ci z inwestycji długoterminowych, z pracy obcych ludzi, w moim przypadku od najemców, łatwo się z nimi rozstać, wiesz, że i tak za miesiąc w postaci dochodu pasywnego wrócą. Także można się sprzeczać. Wiele osób teraz się cieszy, można powiedzieć, po tej drugiej stronie bardziej hejterskiej, że nam nie idzie. Na pewno właściciele nieruchomości, czy komercyjnych, czy mieszkań, czy tak jak u Ciebie w najmie, w podnajmie, dostaną w kość. Wcześniej czy później. Bo na przykład w moim przypadku nie sądzę, żeby teraz ceny najmu poszły w górę. Tak? Teraz dobrze, jeżeli jest coś wynajęte, ale czasy na nieruchomości, wydaje mi się, po prostu wrócą, a i tak nie jest źle. Znaczy mam wrażenie, że czasy na nieruchomości są zawsze, no bo jest to pierwsza potrzeba. Oczywiście mówię o tych mieszkaniach, o tych nieruchomościach dla ludzi. No studentów w niektórych miastach w ogóle nie ma. Nagrywamy dzisiaj w Katowicach, gdzie studentów nie ma i znam wielu znajomych, którzy mają 80-90% pustostanów i nie mają pomysłu, co to nie jest dobrze. No nie jest dobrze. To nie jest dobrze. W Łodzi zabrakło w tym roku 100 000 studentów. 100 000 osób, tak? Niewiele przyjeżdża, ale tyle jest studentów w Łodzi. Niech przyjeżdża połowa, to jest 50 000. Tak. No więc gorzej, osoby, które podzieliły mieszkania na pokoje, na pewno muszą chwilę przecierpieć, ale myślę, że za rok, dwa sytuacja wróci do normy. Ja mam dane statystyczne, wiesz, w przypadku mojego portfela mieszkań skromnego, bo to jest 20 sztuk, wszystko jest wynajęte skromnie. oprócz... Ile czasu to robisz? Powiedz jeszcze, bo skromnie 20 mieszkania 5 lat. 5 lat mieszkania. Lokale usługowe rzeźbię już tak od 10 lat, tam jest 36 czy tam 39 z parterowymi lokalami. Na pewno trudniej jest z lokalami użytkowymi. Nigdy nie było tak, żeby lokal parterowy stał na przykład pół roku, a teraz stoi. I muszę się z tym zmierzyć jako właściciel. Czyli teraz jest moment, że to jest najdłuższy pustostan, jeśli chodzi o... Nigdy nie było takiego pustostanu. W przypadku biurowca mamy, nie wiem, z 8 czy 9 gabinetów wolnych, to jest około 1/5, 1/4 nawet pustostanu, tylko że przez 10 lat wszystko było obłożone i nie było nigdy żadnej kampanii reklamowej. Dzisiaj, po nie wiem, 3-4 miesiącach musimy zrobić reklamę, że warto, że nie warto, zrobić jakąś zniżkę, tak żeby nie mieć pustostanu. Natomiast nie ma tragedii, no i trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli 10 lat było dobrze i nagle pół roku jest gorzej, musimy to przetrwać. Znaczy ważną rzecz powiedziałeś, bo w zasadzie ci, którzy Cię nie znają, bo ci, którzy wiedzą, kim jesteś, no to pewnie znają tą Twoją historię, chociaż trochę, więc ja myślę sobie, że warto to, chciałbym, żebyś to powiedział, bo to jest istotne, że ludziom się wydaje, że gość ma 20 mieszkań, kilkadziesiąt biur, tak. no to przecież ja też tak zrobię, to wystarczy wziąć kredyt. Powiedz, że istotne, bo z tego co wiem tak jest, że trzeba najpierw pieniądze zarobić, no bo nie da się kupić z 20 mieszkań z kredytu czy z powietrza. Znaczy z kredytu się da, z powietrza się nie da, ale ja staram się, bo też stałem się, oprócz youtubera, prowadzę grupy, prowadzę jakieś konsultacje i tak dalej, warsztaty. Najtrudniejsze w nieruchomościach to jest zarobić na nieruchomości. Jak masz pieniądze i masz zdolność, to czy kupisz kawalerkę 24 metry, czy dwupokojowe 41, nie ma to żadnego znaczenia. Naprawdę. Czy kupisz pod Biedronkę, czy pod Lidla, nie ma to znaczenia. Natomiast myślę, że w tym szeroko pojętym rozumowaniu czy szukaniu wiedzy ludzie myślą, jak zainwestować pieniądze, których w ogóle nigdy nie zarobią. Skupmy się najpierw na zarabianiu, na oszczędzaniu, potem dopiero na inwestycjach. Pytasz o moją drogę. W 2008 roku nie miałem nic. I to w sensie majątkowym, biznesowym. W 2006 roku jeszcze chodziłem do pracy na kontrakcie i dawałem korepetycje z angielskiego. 15 lat temu. To było naprawdę niedawno, 2005-2006 rok. W 2007 zacząłem rzeźbić firmowo, w 2008 już miałem pomysł na 2 firmy, 2-3 lata później byłem po pracy. Można powiedzieć, że byłem rentierem, praktykującym rentierem, który czerpał przychody pasywne z firm. Po prostu zoptymalizował, przekazał władzę ludziom, zaczął sobie żyć. Co do nieruchomości,
nawet nie do końca świadomie kupowałem lokale pod swoją firmę, która się rozrastała. Nie chciałem nic wynajmować, tylko był jeden lokal, drugi lokal, co z nim zrobić, no to się wynajęło. Później jak zobaczyłem, że to się wynajmuje, dokupiłem więcej. Natomiast obarczone jest to i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Nikt nie kupuje 10 mieszkań, bo sobie wszedł na gratkę albo skończył szkolenie u pana X czy Y, tylko jest to kupione potężnym, niestety, jakby to powiedzieć, no odbieraniem od ust sobie, swojej rodzinie, nie pojechaniem na którąś wycieczkę, nie robieniu remontu w domu. Ja teraz też się muszę przyznać jako wielki rentier, że prawdziwą kuchnię zrobiłem żonie po 10 latach mieszkania w pewnym domu. Czyli taka Zrobiłem odroczona... 20 innych kuchni, Dla a kogoś. my mieszkaliśmy w kuchni po prostu sprzed 10 lat. To też oczywiście żadna ujma, ale myślę, że wiele osób zaczyna od siebie, tak? Ja wymarzony jakiś tam jacht motorowy i to jakiś niespecjalnie drogi, kupiłem sobie po 15 latach prowadzenia firmy. Zawsze były właśnie inwestycje. Trzeba sobie powiedzieć, że to jest najbardziej nudna rzecz na świecie, inwestowanie w nieruchomości na długi termin. I mieszkanie to jeszcze nie jest nudne, czy lokal, bo to coś widzimy, ale w przypadku działek ja dopiero po 5 latach posiadania ziemi zrozumiałem, że dobry krok zrobiłem 5 lat wcześniej. 5 lat. My nie potrafimy wytrwać w postanowieniu, kupując karnet na basen 3 tygodnie, a z nieruchomością ja się wiążę na 50 lat. 50 lat chcę, żeby mieszkanie dla mnie pracowało, więc żyjąc w dzisiejszym świecie, nawet ten filmik obejrzycie, o fajnie, do widzenia, a akt notarialny, często zakup u mnie trwał, nie wiem, pół roku. Czy domu, czy działki, czy mieszkania. Od umowy przedwstępnej do dania kluczy najemcy mija pół roku. Wytrwajcie pół roku. Zadatek 50 000, remont 60 000, kredyt 10 lat, obsługi tego mieszkania i tak dalej. Ja, trzeba też powiedzieć, że jeszcze jestem w kredytach. To nie jest ten moment, że ja sobie jadę na Bali, 100 000 mi spływa i Kubuś nic nie robi i on biega tego. Tylko każdy remont to są, słuchajcie, rozmowy z żoną, czy robimy, czy nie robimy. 6 dych włożone w najmniejsze mieszkanie. Nie zrobi się taniej. Jeżeli chcesz poprawnie zrobić 30-parometrowe mieszkanie, idzie na to 50-60 tysięcy. No trzeba to wydać, trzeba to jeszcze oczywiście zarobić, odłożyć. Czy kredytować, czy nie. Można się śmiać, można się nie śmiać. Gdybym nie brał kredytów, dzisiaj nie miałbym nic. Czyli kredyt był dla mnie takim instrumentem, gdzie zobowiązujesz się coś kupić i chcesz czy nie chcesz, musisz odłożyć miesięcznie, w zależności od nieruchomości, 800 zł, 11 000, 6 000, 4 000, ale jest to skarbonka, do której wkładasz pieniądze z pracy, tak jak powiedzieliśmy, najemców. W moim przypadku to się bardzo sprawdziło. Przez ten okres, przy mieszkaniach 5-6 lat, przy biurach 10, nieruchomości wzrosły dwukrotnie, moje w każdym razie. Domyślam się, że dzisiaj również, mimo tego, że jesteśmy na wielkiej górce, mieszkania kupowane za 7-8 tysięcy złotych, wierzę, że niestety będą warte więcej i nie tyle będą warte poza jakiejś wartości więcej, tylko przez inflację, przez dodruk pieniądza, przez wiele różnych zjawisk, papierków dodrukujemy, mieszkań nie dostawimy. Demograficznie mogą być zastrzeżenia. No Kuba, no ale co będzie za 50 lat? Nie wiem, co będzie pojutrze. Tak szczerze mówiąc. Grzesiu też nie wie, co będzie pojutrze. Maciek z Bentleya też nie wie, co będzie pojutrze. Więc prognozowanie, co będzie z pieniędzmi, z nieruchomościami za 60 lat, nas nie dotyczy, bo już umrzemy. Natomiast wydaje mi się, możesz Grzegorz ze mną tu polemizować, ale jako drugą, trzecią nogę posiadanie czy lokalu usługowego, czy kawałka ziemi, czy 3 mieszkań pod wynajem, nie jest to kuku dla swoich, jak gdyby, oszczędności jakichś rodzinnych, prywatnych. Jak ktoś totalnie żyje z nieruchomości, tak jak w sumie ja już zaczynam się obawiać, czy to mi wystarczy, zaczynam się rozglądać za jakimś złotem, może za jakąś działką, może za jakąś walutą, bo sytuacja właśnie covidowa, tu masz na karteczce, pokazała, że nikt nie może być pewien swojego interesu. Jakbyście pogadali z kimś w zeszłym roku o tej porze w lutym, o sieciach fitness, o fitness biznesie, nic nie wskazywało na to. To wszystko rosło, nie? Wszystko rosło. W Łodzi znajomi zrobili z jednej siłowni przeogromnej, doszli do chyba 16 czy 17 siłowni, gdzie było 30 000 ćwiczących. Jeszcze w marcu zeszłego roku tam ćwiczyłem. Nagle zamknięte i tak dalej. Więc nikt nie wie, co będzie z mieszkaniami pod wynajem w 2047 roku. Jedna ustawa naszego pięknego rządu, jednego czy drugiego, czy rozporządzenie może się sprawić, że on się to nie opłaci. Dzisiaj
też przyjmuję oczywiście krytykę. Jeżeli kupowałem mieszkanie w Łodzi za 80 czy 90 tysięcy, miałem z tego 1100. Dzisiaj z remontem płacę 230 i mam z tego 1400, stopa zwrotu nam maleje. Tak. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu źle kupiony apartament, źle wynajęty da Wam 2%, 3%. A często się o tym nie mówi, że to jest tak nisko. To jest Jeśli mało. da się w zarządzanie, to ma się zero lub się dopłaca. Nie, słuchajcie, to i tak jest dobrze, uważam, bo jest zabezpieczony kapitał, może będzie córka, syn, ktoś tam sobie mieszkał, jakąś wartość to przedstawi, ale nie każdy zrobi na tym super interes. No ale w tym przypadku, co mówisz dla córki, to nie jest biznes, to nie jest coś, co zarabia. Wiesz co, ale jest to lokata. Myślę, to... że dzisiaj mnie przeraża to jako chłopaka lat 38 już w tej chwili, że żyjemy w czasach tak niepewnych, o tym też z Kacprem rozmawiałem, zresztą w Bentleyu, żyjemy w czasach, że naprawdę my nie wiemy, co będzie pojutrze. Po prostu nie wiemy. No nie wiemy. I jakiekolwiek prognozowanie, to jak gdybyśmy my teraz zarabiali na tym, że prognozujemy, to ja mógł codziennie dla Was prognozować, co będzie, co nie będzie. Nie wiadomo, więc Są tacy. pytanie, jak kapitał ma przetrwać w czasie. I ja wierzę, że takie mieszkanie, jak tutaj siedzimy, nie wiem, 40 parę metrów, w super bloku ogrodzone, że to będzie przedstawiało ileś tam pensji, 100 pensji, 200 pensji, coś to będzie przedstawiało. Natomiast firma, która zarządza najmem, jak tylko zachoruje właściciel, to tej firmy nie będzie za pół roku. I tyle. Do niedawna dolar jeszcze 30 lat temu, $100 dla naszych rodziców to był majątek. Potrafili pół roku pracować czy rok za $100. Dzisiaj $100 w Katowicach kosztuje dobry obiad dla 2 osób. Czyli to dla nas jest sygnał, gdzie inwestować jakieś nadwyżki, żeby zabezpieczyć nic innego jak swoją starość, swoją przyszłość, żeby móc później powiedzieć to, o co mnie pytałeś na początku, jak to się dzieje, że gość jedzie na Mazury na 1,5 miesiąca. No właśnie tak, że może jeden najemca zrezygnuje, jeden ukradnie stolik, ale generalnie jako jakiś twór sobie to istnieje, a przy okazji stanowi jakieś zabezpieczenie, że jeżeli, nie wiem, cokolwiek się zadzieje, możesz coś sprzedać, zrobić jakiś ruch i tak dalej. Ale powiedz, Kuba, bo to są ważne słowa, że żyjemy w niepewnych czasach, no to my to wszystko wiemy, wszyscy wiemy, bo widzimy, żyjemy, wiele ale biznesów... nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Ja przez 38 lat, moi drodzy, takiej komuny, no ja już teraz rozumiem, o czym mówili rodzice czy dziadkowie. Nie mieści mi się w głowie, że może być otwarty supermarket, kościół, tak. Nie wiem, jakiś Rossmann czy Empik, a nie może być sklep otwarty obok, czy kawiarnia, czy basen, czy siłownia, bo nie. I żadna racjonalna przesłanka. No, racjonalności tam tu nie ma żadnej ani sprawiedliwości, ani prawa, podobno nawet nie ma konstytucyjności, nie ma niczego, mimo tego wszyscy się jakoś podlegamy tym przepisom. Osobiście na COVID 3 dni chorowałem, cała moja rodzina. Natomiast zamykanie świata, niszczenie, wyniszczanie klasy średniej, wyniszczanie majątku prywatnego, bo co któraś osoba ma gorączkę i odmianę grypy, jest nie fair. To jest tylko pretekst. Mało tego, nikt nie umiera, a jest źle. Co się zadzieje, jak będziemy mieli prawdziwą epidemię? Dokładnie. Gdzie będziesz musiał zamknąć biznes. Musiał, bo jak nie, to naprawdę będziemy umierać, czy nasi dziadkowie, rodzice i tak dalej. Więc po pierwsze bym nie przesadzał z inwestycjami, bo też był taki moment w moim życiu, że wszystko na jedną kartę, wszystko w nieruchomości, kredytów ile się dało aż do wyczerpania, serce w biznesy. Wydaje mi się, że ten czas powinien nam powiedzieć, żeby po prostu równoważyć. Jeżeli masz kupić 4 mieszkania, kup 2. Masz kupić ziemię, kup hektar mniej. Bardzo bym dywersyfikował. A powiedz mi, czy coś Ci się w tym roku, no bo w tym roku, w zasadzie już w tamtym roku, bo mamy 2021 i rok mija, kiedy zrozumiałeś, że właśnie to, co powiedziałeś, że jest to taki moment, że się trochę boisz, że tego nigdy nie przeżyłeś, że jest to sytuacja nietypowa? W marcu. Od razu w marcu. Tak. I co Ci się zmieniło? Nie wiem, przeznaczyłeś więcej czasu dla siebie, dla rodziny? Tak. Tak? Od razu? Tak. Znaczy, widzę dwa aspekty. Dobry i zły. To jest zła teza, którą powiem. Być może nie zrozumiecie tego, ale uważam, że konsumpcja może bardziej się opłacać niż inwestowanie długoterminowe albo oszczędzanie. Czyli wyjazd na wycieczkę, remont kuchni, remont łazienki, wyprawienie sobie fajnych urodzin, kupienie sobie samochodu, bo masz na to chwilę środki, to się opłaca. I teraz dla ludzi biednych jest to klęska.
No bo dzisiaj przy dzisiejszych stopach procentowych niespecjalnie opłaca się kumulować, oszczędzać. Przy tej niepewności nie wiesz, co będzie za 3 lata. Więc jak gdyby biedni będą biedniejsi, no bo jak nie warto inwestować w nic, no to lepiej to wydam. Natomiast dla mnie jako człowieka, który całe życie inwestował, oszczędzał, budował jakiś tam swój drobny kapitał, no to jest też to znak, że lepiej być biedniejszym, ale szczęśliwszym, niż wkurwionym, brzydko mówiąc to wypikaj, za 10 lat, że budowałem, a ktoś dzisiaj chce to odkupić za 1/10 wartości. Tak może być z moimi biurami. No jeżeli dzisiaj może pójść w tą stronę, że to wróci do normy, ale może to pójść w tą stronę, że biura przestaną być potrzebne. Ale propozycji kupna nie dostałeś na razie? Dostałeś. Tak, tylko że 1 milion poniżej jak gdyby jakichś oczekiwań, 2 miliony poniżej ile de facto bym chciał. Natomiast rozumiesz ten temat, że załóżmy, budujesz hotel przez 20 lat, a dzisiaj ludzie się wieszają. I w gazetach było, że to są samobójstwa. Ja akurat mam tak portfel zdywersyfikowany, że sobie dam radę. 2, nigdy nie chciałem być za bogaty, więc nie mam za dużo do stracenia. 3, było to w jakichś ryzach. Ale ktoś to wziął teraz do finansowania, zapożyczył się u niepewnych ludzi, wydał pieniądze rodzinne i ma od roku zablokowany biznes. On tak naprawdę, jak jest słabszy psychicznie i jest honorowym człowiekiem, strzela se w łeb. Ja nie chciałbym sobie strzelać w głowę, dlatego że nie będę miał 20 najemców na kawalerki, więc autentycznie co którąś kawalerkę trzeba po prostu przepalić. W moim przypadku była to łódka, w moim przypadku było to więcej czasu dla siebie, ale myślę, że powinniśmy jako ludzie w miarę kumaci zrozumieć, że na pieniądzach i inwestycjach świat się nie kończy. I to jest bardzo trudne do zrozumienia dla ludzi, którzy nie mają jeszcze tych pieniędzy. Żeby chcieli, że się zepną i to jest dobra postawa. Ale ta moja metoda 50-50, tu też mogę powiedzieć o tej mojej filozofii midelizmu z uwagi na moje nazwisko, tego złotego środka, przepraszam, ani minimalizm, ani maksymalizm, ale taki połowiczny stan nasycenia, żeby po prostu odrobinę umiaru. To jest wstyd się przyznać, ale ja będę do tego wręcz namawiał, że jeżeli masz za mało, postaraj się, ale jeżeli czujesz, że zaczynasz przeginać, to się po prostu z gry wycofaj. To nie jest dobre publicznie, czy to jest słabe. Jesteśmy uczeni, żeby być najlepszym, najszybszym, pierwszym w klasie w sporcie, najlepsze auto, najlepsza żona, największe mieszkanie, ale wydaje mi się, że dobrze mieć dzisiaj nie tylko poduszkę finansową, ale mocny finansowy spadochron awaryjny. Że jak się spieprzy tu, to wiesz, że dzieci pójdą do szkoły, że pojedziesz na wakacje, że lodówka nie będzie pusta, a myślę, że setki tysięcy domów przeżywa w tej chwili tragedię rodzinną. Mamy taką panią psycholog w rodzinie, taką Karolinę. Ludzie przychodzili, bo tam ktoś się rozstał, zakochał. Dzisiaj to są depresje, ciężkie depresje, to są mordobicie, o tym się nie mówi, ale mąż, który zarabia 15-16 tysięcy, jest uwikłany w kredyty i wielkie inwestycje giełdowo-kryptowalutowe, bo się naczytał i on nie wie, czy straci robotę, no gdzieś musi wyładować frustrację i albo to robi u psychologa, albo na twarzy swojej żony. O tym się nie mówi. A jak siedzi w domu cały czas, bo praca zdalna? Ale jeszcze brak tej pracy zdalnej, bo jutro może to straci. To są te ciemne strony, uważam, inwestowania pod korek, dlatego ja się uczę być średniakiem, uczę się, czy oduczam się jak gdyby ambicji, bo to do niczego wielkiego nie służy, ale to też nie jest pretekst, żeby nic nie robić. Trzeba rano wstać, być może coś fajnego kupić. Kredyty, z tego co wiem, są teraz dawane. Można kredyt wziąć na dłuższy okres czasu. Można nie przyjmować w biznesplanie 8%, można przyjąć 4% i umieć się nimi cieszyć. To też będą pytania, no dobrze, co będzie, jak będzie gorzej? Obniżę cenę o połowę najmu. O połowę. Nie dostanę z mieszkania 1400, dostanę 700. Ale nie masz pustostanu. Nie mam pustostanu. Nie wiem, nie zmienię samochodu, no straszna rzecz. Ale to powiedz, ile z tych Twoich 20 mieszkań teraz stoi pustych? Mówiłeś chyba 2. Tylko powiem Wam, dlaczego stoją puste. Jedno stoi puste, dlatego że żałuję tam po prostu 20 tysięcy na lifting, obniżę o 100 zł i się wynajmie, ale głównym problemem w przypadku najmu długoterminowego jest kaucja. Nie chcą najemcy zapłacić, tak jak za wszystkie moje biura, wszystkie lokale, każdy płaci 2 razy kaucję plus jeszcze opłaty. Czyli zawsze wcześniej płacili, teraz jest problem, żeby zapłacić. A teraz jest tyle mieszkań wolnych, że szukają lepszej oferty. No, jest to weryfikator, myślę, którego tylko, nie powinieneś obniżać. Nie chcę obniżać, bo nie mam problemów z najemcami. Jeżeli teraz dam komuś mieszkanie za 250 000, bo on mi kartkę podpisze i pokaże dowód, nie chcę. Ja wiem, że są jakieś 7, zapisy, najmy instytucjonalne, tylko moim najlepszym weryfikatorem jest cash.
Jeżeli ktoś nie ma 4000 zł, nie daje mu mieszkania, wolę, żeby mieszkanie stało jeszcze miesiąc puste, natomiast później szarpanie się, co też doświadczyłem w życiu, że ktoś ucieka, nie płaci jakiejś raty, zostawia kluczyki gdziekolwiek. No, trochę tych filmów na kanale u Ciebie jest. Ja to przeżywam, słuchajcie, tak. To były setki najemców. Większość tych ludzi obsłużyłem w ogóle sam, jak też nie miałem co robić, to się jeździło, pokazywało, więc zajrzałem ludziom w oczy. 95% to są naprawdę bardzo fajne osoby, ale zweryfikowane. Nie przeze mnie, tylko przez znowu walut. Okej, przejdźmy do tematu zarabiania pieniędzy, bo to jest bardzo ciekawe. Powiedziałeś ważną rzecz, ja tak Cię obserwuję, nie tylko na YouTubie, bo znam Cię już dobrych parę lat, ale również dzisiaj, bo dzisiaj mamy pierwszy raz okazję się poznać i widzę, że jesteś taki bardzo poukładany. Zastanawiam się, czy to wynikło ze sportu, no bo powiedz mi, czy to tak jest, czy po prostu miałeś jakiegoś mentora, który Cię nauczył lub uczył Cię tego takiego dochodzenia do majątku, do inwestycji, że nie wszystko naraz, że małą łyżką, ale po trochu i będziesz przez całe życie szczęśliwy, bo zauważ, ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, o co chodzi. O to, że jak zarabia się coraz więcej, to chce się wydawać coraz więcej i powiem szczerze, że mnie to dotknęło. Tak, powiem szczerze, że generalnie chciałem pierwsze 10 000 miesięcznie zarabiałem, potem więcej i złapałem się na tym, że co zarabiam, to wydaję. I myślę, że to jest problem wielu ludzi. W jaki sposób nauczyć się takiego właśnie, bym powiedział, porządku? Czy ten sport Ci pomóc, czy może właśnie jakiś mentor, czy wyniosłeś to z domu? Powiem Wam tak. Ważne pytanie, myślę. Bardzo. Kluczowe, zwłaszcza dla osób pewnie młodszych, bo po to tą książkę zresztą moją napisałem, też zachęcam na kubamidel.pl. Będzie link pod filmem. Równowagi finansowej, tak jest. O tyle miałem problem ze sformułowaniem jakiegoś przekazu, że jak miałem 20 lat i bardzo chciałem mieć szybko dużą firmę, to byłem zaprogramowany na naprawdę taki sukces sportowy, jako były sportowiec karateka, jakiś tam mistrz Polski i tak dalej, ale bardzo trenujący przez kilka lat solidnie. Dlatego tą firmę zrobiłem w 2-3 lata, nie wiem jak, ale... A co przełożyłeś ten sport do biznesu tylko, bardzo? Tak, po prostu sport. I wtedy byłem rozczarowany tym, że to jest takie proste, że nikt mi nie powiedział, że to jest tak łatwe, wystarczy pracować po 20 godzin na dobę, no po 16 załóżmy przez parę lat i jest się na szczycie. Bardzo się rozczarowałem później tym szczytem. Dochodzi żona, dom, dziecko, odrobinę zmęczenia, bo jak pracujesz 10 lat, od tam 20 do 30 roku życia, jesteś naprawdę zmęczony. Skończyłem, zresztą jak też opowiadam czasem w wywiadach, w jakichś tam karetkach, bo organizm nie daje rady. No to filozofia przyszła, odpuść to wszystko w pizdu, pożyj sobie, pieniądze tam zarobisz, czasu nie odzyskasz. I poszedłem na emeryturę, totalna wolność finansowa, Kiyosaki, obrażenie na świat. No ale... Ile wytrzymałeś? 2 lata. Najpierw się oduczasz. Jak się oduczyłem pracoholizmu, to wpadłem w samotność. Czyli przestajesz pracować, masz czas, basen, siłownia, rower, ale zakupy. sam tam musisz chodzić. Dokładnie. Sam tam chodzisz. 2, jesteś pasożytem, jesteś nikomu niepotrzebny. Uciekasz, żeby nikt nie wiedział, że leniuchujesz, to gdzieś tam po kątach, a tam pusto. Słyszę to coraz częściej. No bo knajpy są puste, więc w knajpie jesteś pusty. No to jest kelnerka, kucharz i jakiś kolega, który pije piwo, a ty musisz pić kawę. No, to jest moja z autopsji. I szukałem sobie jakiegoś środka, nawet zajęcia sobie szukałem, bo chciałem być piosenkarzem, ale nie zostałem. Teraz może się nauczę grać na gitarze. I naprawdę również dzięki YouTube'owi, dzięki Wam, dzięki widzom zobaczyłem, jak wiele osiągnąłem. Też w Polsce nie ma czegoś takiego, żeby umieć powiedzieć sobie, że już to mam. W Polsce zawsze jesteśmy jebutani. Zawsze jest mało. Zawsze jest mało. Jak już masz 5 z tego, to miej 6. Jak masz same 4, to miej lepszą średnią. No to jest takie trochę sportowy, to nie jest w ogóle dobre myślenie, ale ja byłem troszkę tak zaprogramowany, że no cel, trochę jak taki w korpo. Tata przedsiębiorca, mama pracoholik, lekarz. U mnie praca była, że brak pracy to jest źle. Później skrajność, że to lenistwo, to też jest źle. Dzisiaj jestem przeszczęśliwy, że mogę coś zorganizować. Szczycę się tym, że mogę właśnie, nie wiem, jakiś plik obrobić, gdzieś jechać tak jak do Was, coś pokazać, zorganizować konferencję. Można się wręcz dziwić i myślę, że wiele ludzi się dziwi. No po co chłopak to robi, jak to ma i biega w internecie, gdzieś tam robi jakieś filmiki. Nie musi. Tak, ale posiadanie zawodu, nawet to zarabianie na swojej pracy, to jest naturalna rzecz. Dziwną rzeczą jest, że pieniądze Ci wpływają, po prostu Ci wpływają od najemców za nic. Ten przychód pasywny jest też trochę psychiczny, no bo nic nie robisz, ktoś pracuje na Twoje zobowiązania i jeszcze masz z tego nadwyżki. Dlaczego też to zrobiłem? Poczułem instynkt
rodzica, że widziałem, że moja córka jeździ po prostu z Agadiru na Teneryfę i już jako parolatek wiedziała, że coś jest nie tak. W jakim wieku? No miała wtedy 3-4 lata, ale co tata robi? Tak. No tata zainwestował w nieruchomości i tak dalej. Więc dla swojego syna na przykład też chciałem pokazać, że trzeba rano wstać. Trzeba odebrać telefon, trzeba się stresować, trzeba mieć coś do zrobienia, ale na moich warunkach. Dlatego jestem drogi, dlatego jestem niedostępny, dlatego pracuję bardzo skutecznie, odrzucam ile mogę. Też przepraszam, nie odpisuję na komentarze, maile, na wiele rzeczy, bo mam pracę na moich zasadach. Czyli jesteś moim klientem, jeżeli ja się zgodzę, żebyś był tym klientem. Nie walczę o zlecenie. Wolę nie mieć zlecenia niż się męczyć. Wolę zapłacić więcej ekipie remontowej niż ich pilnować. Po prostu to jest taki fajny stan, gdzie chodzisz do pracy, bo lubisz. Bo ja byłem na SGH-ach, nie SGH-ach. Tak naprawdę nic mądrego się nie dowiesz, bo tam nikt nie miał biznesu. No tam są teoretycy, nawet na tych najlepszych uczelniach. Wiesz, zbudowałem firmę tą językową, 100 miast, w 100 miast 1000 lektorów, odzieżówka, pełne 22 kolekcje odzieży męskiej, od płaszcza po skarpetkę. Łatwo się mówi, ciężko się to robi. Nie wyszła firma rajstopowa, firma remontowa, cała ta moja działalność muzyczna nie wyszła, natomiast część rzeczy wyszła. Róbcie to, co lubicie, to, na czym się znacie, czego ludzie potrzebują, za co chcą zapłacić. Każdy interes jest inny do dupy. Jeżeli ktoś lubi gotować, on będzie miał restaurację, to jest źle. To jest źle. Jeżeli ludzie chcą coś kupić, ale wy nie potraficie tego robić, to jest za mało. I wtedy, jak sobie to się w miarę połączy, jak pytasz o jakiś tam mój w każdym razie prywatny sukces, to dzisiaj moim sukcesem jest to, że jestem szczęśliwy. Jechałem tu dzisiaj do Was 5 godzin, 10 minut do Katowic. 10 lat temu bym się po prostu frustrował. Bym mówił, jaki Tusk jest zły, Miller jest zły i że to wina Kaczyńskiego, że spadł śnieg. Spadł śnieg trudno. Jechałem bocznymi drogami, obserwowałem, jak piękna jest zima. Gdybym wiedział, że spadnie śnieg, przyjechałbym tu wczoraj. I myślę, że tego mi celu brakowało i dzięki nieruchomościom, biznesowi, dzięki takiemu krokowi w tył udało się troszeczkę może w ryzy wziąć czas, że to czasowi się spieszy, nie mi. Ja mam czas. Nawet jak będzie zarzut, Kuba, jak się wszyscy mi opuszczą mieszkania, to sprzedam 4, poczekam aż będzie dobrze. Co się stanie, jak cała branża upadnie? Sprzedam portfel za pół ceny, będę hodował owce, nie wiem, co będę robił. Natomiast jak żyjesz w takim, bo tak żyję trochę w takim ciśnieniu, że masz 100 miast, 110, dyrektor miał zadanie, Wiktor mówi, jak już wszędzie jesteśmy w Polsce, w Słowacji rób, w Czechach rób, na Litwie rób. Odzież to sam szukałem punktów partnerskich na Litwie, w Niemczech, w Słowacjach, w Czechach, na Węgrzech. Po co? Ale byłeś u siebie, ale byłeś jakby w korporacji, mam wrażenie. Bo jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo w jesteś korporacji wychodzisz... wizjonerem, kredytodawcą, projektujesz to, sprzedajesz, przenosisz to wszystko na dom, na żonę, na dzieci, jeszcze z żoną firma. No to dramat jest. W imię obrotów, nie zysków. Bo my musimy wiedzieć, że, czego też się nie mówi w szkołach marketingowych, duże liczby. Że duże liczby i drogie samochody w leasingu nijak nie określają waszego szczęścia. Tak. Ja to, wiesz, ja jestem dzisiaj obserwatorem, takim młodym dziadkiem, który tak sobie patrzy. Spędziłem teraz na przykład cały sezon w Starych Sadach w Mikołajkach na tej mojej krypie i widziałem nieszczęście ludzi, którzy przyjeżdżają się lansować, jedząc tatar gdzieś tam z krewetki, prawda, i prosecco za 200 zł, kiedy ja spędziłem taki ogorzały, spalony w słońcu, po prostu gdzieś tam w Szuwarach 4 dni i miałem wrażenie, że jestem jedynym wolnym człowiekiem. Że jestem tam dla siebie. Nie jestem tam dla lansu, nie muszę jechać o 16, może wrócę jutro, może pojutrze. Na Starym Pomoście, no nie wiem, to może źle brzmi, ale w tą stronę szukałbym siebie. Jeżeli ktoś lubi korpo, Warszawę, nie wiem, szybkie samochody i tak dalej, to jest też piękne. Ale ja tam się nie odnalazłem. Cieszę się, że może słowo promujesz jest za duże, ale mówisz o tym otwarcie, że właśnie Mazury, że mniej czasu pracy, że więcej rodziny, że takie znalezienie siebie. I powiedz mi, z czego to może wynikać? No bo mamy młodych ludzi. Ciebie oglądam, w sumie jesteś młodym facetem, 38 lat, mówisz młody dziadek oczywiście, ale generalnie... Dziadek w sensie życia, stylu życia. Że dużo przeżyłeś, no bo jedno pytanie, jeszcze do tego może wrócimy, bo tych pytań się dużo, ale to jest taka szczera rozmowa. Ja jeszcze nie zerknąłem na kartkę, a tych pytań mogłoby być i z 5 godzin moglibyśmy porozmawiać. Kuba, bo często się mówi, skup się na jednym biznesie, a Ty przed chwilką powiedziałeś, tak, że szwalnia, że szyjemy koszulki, że szkoła językowa, która dalej działa. Słyszałem w jednym wywiadzie, że nawet nie chciałbyś użyć tej szkoły, a ona dalej działa jako samograj. Nieruchomości,
śpiewanie, jeszcze kolejne rzeczy, że tych biznesów było dużo i mam wrażenie, że Ci to wyszło w większości przypadków. Znaczy wyszła próba. To też dlaczego ja pozwoliłem sobie na zabranie publicznie głosu i napisanie jakiejś tam książki i jakimś tam wymądrzaniu się. Dlatego, że wszystkie najgłupsze pomysły odhaczyłem. Po prostu miałem koncepcję na coś, ładowałem tam pracę, pieniądze, energię, czas, żeby sprawdzić, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Paradoksalnie dostałem po uszach najbardziej tam, gdzie miałem najwięcej pieniędzy. Czyli wyszły mi te biznesy, gdzie była znowu serce, wiedza, ciężka praca, czas włożony w to wszystko, a nie te biznesy, gdzie byłem inwestorem, że ja teraz zainwestuję, prawda, będę miał restaurację. Taka naturalna kolej rzeczy. Nie jesteś w stanie wszystkiemu się poświęcić, więc jak najszybciej stosuję psychologię i robię to coraz skuteczniej. Jeżeli może się to też Wam nie spodoba, praktycznie nie robię nic w życiu. Nic. Teraz jeżeli nawet wrócę do muzyki, to mam pana Dawida, który uczy mnie grać na gitarze, mam pana producenta Marka, który będzie prawdopodobnie robił płytę, mam pana, który komponuje, sam piszę tylko tekst piosenki, wszystko inne zlecam. Później gitarzyści czy instrumentaliści grają, człowiek obrabia to, co ja zaśpiewam, gdyby pracują inni ludzie. Robię konferencje, robię to tak, żeby 95% roboty zrobili inni ludzie. Jak robię filmy, robię swoje, wszystko inne. Zostawiasz, zlecasz. Dokładnie. Myślę, że to jest sztuka przedsiębiorcy. Jak gdyby mówi się, że szewc boso chodzi, bo ten szewc robi te kapcie, robi tam te buty, przykleja, ale to nie jest biznes, to jest szewc. I to jest też taka cecha chyba, którą mam, że nawet jeżeli jestem samozatrudniony i gębą świecę za ten biznes, to i tak go trochę nie robię. Więc dzięki temu możecie chociaż spróbować, że coś działa, nie działa i tak dalej. Jeżeli będziecie w jednej pracy całe życie, no to nie będzie nawet możliwości sprawdzenia, czy lepsze jest to. Słuchajcie, a propos nieruchomości. Bo ludzie myślą, że ja to jestem mistrz kawalerek. Kawalerki u mnie to jest może najfajniejsza przychodowo i pod względem stopy zwrotu jakby ułamek tortu, ale zainwestowałem ciężkie pieniądze w dom odsprzedawalny. To też traktuję jako inwestycję. Ten dom, w którym mieszkasz? Tak, bo tam żyję, pracuję, mogę go sprzedać. Zainwestowałem pieniądze w grunty. Z parędziesiąt działek, o tym nikt nie mówi, ale tam jest stopa zwrotu z 3 zł na 200. Tak. Kiedy kupiłeś? I nikt nie powiedział, Kuba, jesteś zajebisty ekspert od ziemi, tylko to tam łąkę kupił, prawda, może będzie grzyby zbierał. Kupione w 2015-16 roku, 5 lat temu. Przy dźwigni, mówię, 15 zł zakup, chętni po 200, nawet nie wiem, co tam będzie się działo. Nikt nie mówi o lokalach usługowych, o lokalach biurowych. Tylko że pokazałem parę remontów, jak z kawalerki brzydkiej zrobić ładną i że klient daje 1300 zł, ale dywersyfikacja jest i biznesowa, i inwestycyjna. Teraz też nie wstydzę się tego powiedzieć, że trochę nie wierzę w złotówki, myślę bardzo o dolarze, myślę o euro, drobnych kwotach, ale żeby gdzieś mieć w skrzynce bankowej pieniądze na przetrwanie rok, dwa, jak trzeba będzie gdzieś wyjechać, jak już tu się strasznie zrobi głupiejowo. Kolega namawia mnie wręcz, żeby sobie jakieś tam parę złotych monet kupić na zasadzie psychicznego takiego spokoju, że zawsze do tego kruszca akurat nie przybędzie. Nie byłem zwolennikiem kryptowalut, powolutku zaczynam te drzwi otwierać, że coś już? Jeszcze nie, ale przełamuję się, że tak powiem. Czyli to też znak, żeby nie być zatwardziałym w tych swoich postanowieniach, tylko uwielbiam to słowo dywersyfikowania. Tak samo życia. Tak. Ja wręcz nie rozumiem, jak ktoś ma motocykl i on wszystko na motocyklu, śpi na motocyklu, jeździ na wszystkie zloty, czyta, zmienia tam opony. Motocykl jest tylko jakimś tam, trzeba się przejechać, wrócić. Tak. I tak. Ale przegadamy dzisiaj ten odcinek, ale dawno nie było takiej rozmowy. Ostatnio na przygodach przedsiębiorców chyba była taka rozmowa. Znaczy generalnie Kuba, jesteś taką osobą, która dużo mówi, ale mądrze mówi. Jesteś inspiracją i jesteś praktykiem przede wszystkim, bo mam wrażenie, że się ze mną zgodzisz, bo mamy podobne... Ale obserwujesz mnie, Grzesiu. Zrobiłem teraz wyzwanie 12 tygodni. Nie było picowania, pompki, po prostu broda, smród. Nie ma na tym Instagramie czarowania. Nie ma. To jest znaczy na wielu kontach jest, czyli te życzenia świąteczne, tak? Ktoś kiedyś ładnie powiedział w grudniu w tamtym roku, że życzę Ci tak, żeby Twoje życie wyglądało tak jak na Instagramie. Ja to słyszałem, bo to nie były życzenia w moim kierunku, bo ja jestem daleki od pokazywania. Jak widzisz gotowane jajka i po prostu i spoconego gościa w koszulce, nie wygląda to dobrze, ale chcesz też zainspirować, że taką rozmowę sobie robimy po 15 latach ciężkiej pracy. To są wnioski.
Żeby w pół godziny powiedzieć, Kuba, ty, a jak tam ci wyszła firma odzieżowa, ale nikt nie pamięta, jak mi ciężko było rozstać się z 3000 złotych, za które kupowałem pierwsze skarpetki z moim logo. To były moje dramaty, że masz piękną, młodą żonę, a mieszkasz na jakimś poddaszu do remontu i ciułasz, brzydko mówiąc, kasę, żeby kupić, nie wiem, pierwsze 100 swetrów do handlu na Allegro. I o tym się nie mówi. Jak masz fajną formę po 12 tygodniach pracy, no fajnie, odchudziłeś się. Ale nikt nie wie, ile to kosztuje determinacji jakiejś tam i zwykłej pracy, żeby zrobić 70 treningów, przygotować sobie posiłek, iść wcześniej spać, nie pić browarka i tak dalej. W kwestii jakby tego dochodzenia do majątku powiedziałeś, że trzeba sobie było odciągnąć, tak? I kilka tysięcy wydane na pierwsze inwestycje. No to dzisiaj żyjemy w takim świecie, ja to często powtarzam, bo to się zgadza, taki finansowy fast food, że jesteśmy przyzwyczajeni do wszystkiego, co szybkie i młodym się to... Ja się cieszę, że coraz więcej mamy młodych ludzi, bo też mówisz, że w manufakturze milionerów już nie ma 50 lat, tylko 27, tak? Prosty przykład. Coraz młodsi ludzie. Tak. Deweloper 29 lat z Trójmiasta. 29 lat, który mnie zmiata wynikami. Zmiata. 29 lat. 28 lat dwóch wspólników fotowoltaika. Gigantyczne wyniki. 24 lata Maciek od dropshippingu, który naprawdę zarabia 3 razy więcej niż ja. 24 lat nie ma żadnej firmy. Super. I to są inne czasy. Tylko że to jest też wyjątek, bo to są osoby, które bardzo dużo zarabiają, boją się kupić sobie nowy samochód. Albo dla niepoznaki kupują jakąś Porszawkę, bo mogliby kupić tak naprawdę wszystko. Natomiast bardzo ważne, Grzesiu, nawet nie będziemy, aż tak pójdziemy daleko, że jest pewna taka bańka iluzji, tego oceniania. I to niestety YouTube też po prostu pieprzy robotę i dlatego ja niespecjalnie nawet lubię YouTube'a, że każdy, kto ubierze się w garnitur i każdy, kto wypożyczy Ferrari, zaczyna być mentorem. To mnie bardzo boli. Tak, to się zgadza. Można sobie reklamę ustawić i być... Ale to nagraj, ja mogę filmik nagrać, zapytaj mnie, ile mam helikopterów. 12. Zapytaj, ile mam hoteli. 2 sieci na Karaibach. Nie mam tego. A młody człowiek, no niestety czyta przez to, co słyszy. Co robią ludzie biedni, co bogaci, co tacy, co sracy. No, w moim życiu, gdzie uważam, dostałem mocno w kość, ale miałem też dużo szczęścia, no było bardzo różnie, jest bardzo różnie. Nawet ciężko to jakoś ocenić, a widz dzisiejszy to a propos tego właśnie konsumowania, że nie da rady sobie bogactwa zbudować w ciągu 2 tygodni. To jest w moim przypadku będzie około 20 lat ciułania i pracy, żeby zrobić naprawdę skromny portfel inwestycyjny. Skromny portfel jest... 20 lat, a ile lat siedzimy na etacie, jeśli dokładnie, idziemy dokładnie. I ludzie często tego nie widzą, mówią 20 lat mam inwestować, 20 lat mam sobie odciągać, ale zgadzają się, żeby na 40 lat iść do jakiegoś biura i pracować. To też o tym, jeżeli, ja myślę, że tą książkę warto mimo wszystko przeczytać. Ja nazywam to błędnym kołem i po prostu tych ludzi nazywam konsumentami. I paradoksem jest to, że w czarnej dupie są ludzie niezależni od wielkości zarobków. Ja bym był w czarnej dupie jako duży przedsiębiorca kiedyś, gdybym nie inwestował długoterminowo w nieruchomości. Bo firma, jak próbujecie ją sprzedać, jest naprawdę bardzo ciężko sprzedawalna. Tak. Jak w firmie przestaniecie wypracować jako, nie wiem, dyrektor, właściciel, prezes, rada nadzorcza, tej firmy nie ma. Tak. I tak zachowuje się konsument. No trzeba troszeczkę skumulować. Nawet uważam, źle robią osoby, które wynajmują ode mnie te mieszkania. Jak ktoś wynajmuje na pół roku, rok, ok. Ale jeżeli ktoś wynajmuje 5-6 lat mieszkanie, z mojego punktu widzenia to jest błąd, bo byle jaka praca za 2-3 tysiące złotych, myślę, że można wysępić 100-150 tysięcy i tą kawalerkę sobie kupić. Ale po co kupować? Po co zbierać 50 tysięcy na remont? No można to wynająć. Dla nas, dla inwestorów długoterminowych, czasy Głupiejowa to są piękne czasy. Naprawdę. Nawet 5% ludzi wynajmuje mieszkania. Będzie to 50% w Polsce. Znaczy to, co na zachodzie, tak? Bo tam jest wynajem mieszkań jest normalny. Ludzie tam Tak. nie chcą kumulować Mało swoich. tego, ludzie będą mądrzeć młodzi, tylko że bariera wejścia, jeżeli kawalerka w tej chwili w Warszawie kosztuje 3-4 stówy, z kredytem na 30 lat 800, to z wyrachowania liczący człowiek mówi, to ja wolę to wynająć. Z wyrachowania ja wolę wynająć powoli sportowy samochód niż go posiadać. Tak. To jest wyrachowanie. Ale czy to jest dobrze długoterminowo?
będziemy musieli ocenić. Jeszcze Grzegorz, siedzisz w nieruchomościach, ja również, nawet przed rozmową tu z kolegą rozmawialiśmy o tych domkach takich 70-metrowych. Tak. Nie wiadomo, w którą stronę w ogóle pójdzie mieszkalnictwo polskie w tej chwili. Coraz więcej ludzi dzwoni, tak, i wypytuje o to, bo mamy też jedną firmę, która przygotowuje się do budowy domów. Właśnie brakuje rąk do pracy, to co też mówiłeś, że nie ma chętnych i ludzie dzwonią i mówią, chcę zbudować dom, jutro przyjeżdżam z gotówką nawet bez kredytu, 300, 400 tysięcy, 500, tak, ile trzeba dać? 80. Alternatywa dla mieszkania. Będziemy szukać alternatywy, no bo fajny dom kosztuje 1,5 miliona. Dobre mieszkanie kosztuje pół bani, żeby dzieci wychować i tak dalej, psa mieć na 50 metrach, to słuchajcie, to już są kwoty bardzo duże. Myślę, że będą ludzie szukać jakiejś alternatywy, może troszeczkę dalej od miasta, nie wiem, jakieś właśnie, ja marzę o jakimś ekoosiedlu. Ale to co mówisz, ten Twój kawałek ziemi, który jest, tak, już wzrosła cena bardzo, a dzisiaj ziemię, ja widzę tutaj na Śląsku, co się dzieje, to po prostu ludzie przyjeżdżają, kilku chętnych, agentka licytuje na miejscu, jest po prostu licytacja chętnych. Ja przeżyłem Głupiejowo i to 5 lat nie byłem pewien, po co kupiłem ziemię. Na zasadzie chciałem tam mieszkać, ładny widok, całe wzgórze i tak dalej. Postawiłem baner w sierpniu albo we wrześniu. No jeżeli ktoś szuka już kawałka ziemi, to domyślam się, że ma jakieś pieniądze. Potrafiło być 5 telefonów dziennie z banera w krzakach. Czyli no będzie być może popyt na te działki poza. Nie mam pojęcia. Myślę, że zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo powiem szczerze, że ta rozmowa poszła bardziej w takim, dobrze, że tak poszła, bo tak miało być. Ja często mówię, że siadam i po prostu spontan totalny, bo to jest to, co masz w głowie. Ja nie wypytuję, to nie jest egzamin. Bo tu jest w tej chwili energia, tu jesteśmy myślowo. Lecimy. Pół roku temu byłem gdzie indziej, za pół roku też będę gdzie indziej. To się może zmienić, mamy specyficzny czas. Jest zakręt. Mamy luty 2021, nie wiemy co będzie. Za miesiąc to mówisz, że ktoś mówi za 20-30 lat, co będzie z tymi mieszkaniami. Nie wiemy. Grzegorz, na koniec tego zakrętu, tylko powtórzyłbym tą myśl, że ceny nieruchomości są być może lekko nadmuchane, lekko przeszacowane, ale patrząc na głównie inflację, na ruchy polityków, na niepewność tak naprawdę wartości pieniądza jutra, możesz sprzedać mieszkanie, dom, grunt, ale co z tym zrobisz dalej? Więc ludzie po pierwsze chcą kupić coś dalej, żeby przetrzymać wartość pieniądza w czasie, a ci, którzy posiadają, niekoniecznie chcą się z nieruchomością rozstać. Tak, to się zgadza. No bo pytanie, co potem? Tak samo jest z krypto. Ludzie mówią, zarobiłem na Bitcoinie, mam 1, 2 miliony, 3, 5 i są tacy, i znam, ale co dalej? Wyjdę z tymi pieniędzmi i kiedy? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale znowu, jeżeli macie 200, 300, 500 tysięcy, okej, coś można z tym zrobić. Ale teraz wróżka, finansuszka daje Wam 10 milionów gotówki. No Grzegorzu, masz 10 milionów. Wiesz, problem jest to zagospodarować. No postaw teraz na budynek komercyjny, ciężko tym zarządzić, zapłać podatek od tego. Nie wiesz, czy będą najemcy. Zrób proszę, w przypadku mojej branży, za 10 milionów zrób mieszkań. To jest 5 lat pracy. To jest roboty dużo bardzo. To jest bardzo dużo pracy i znowu uważam, że wyhamowanie tych swoich potrzeb odrobinę sprawia, że zaczynasz wiedzieć, że więcej już nie musisz. Że nie potrzebujesz. Że nie potrzebujesz, tak, dokładnie. Że to szczęście jest wcześniej, tak? Dokładnie tak, że niech te mieszkania tam jednorocznie sobie dokup, ale jak nie dokupisz, też się nic nie zadzieje. Jak stracisz 2 najemców, też się nic nie zadzieje. To jest taki heksagon, tak? Jak fajnie mówi. Wiele osób mówi na rynku o tym, ale myślę, że wielu zapomina o tym, bo ten świat po prostu pędzi. Mamy Instagrama, mamy coraz to nowe aplikacje, gdzie można pokazywać swoje piękne, bogate życie, często na kredyt i tylko na kredyt. No i tą konsumpcję wielką. Więc przechodząc naturalnie do takiego pytania, które może zamknie klamrą to, bo to jest, myślę, taki dobry moment, żeby... Bo zauważyłeś, może nie zauważyłeś, ale odkopałeś grupę osób, której mam wrażenie nie ma i nie mówi się, bo na Twoich konferencjach 90% może się zgodzić, to są faceci, a może nawet więcej. I szkolenie dla kobiet, dla przedsiębiorczyń, tak? Dla po prostu milionerek wreszcie. Ja się cieszę, bo oglądam Mentleya co tydzień i tych kobiet tam jest biznesowych mało, mimo że jej nie brakuje. Dlaczego to się tak wydarzyło i skąd ten pomysł? Znaczy, ja obserwuję facetów, obserwuję kobiety jako już taki szkoleniowiec, organizator, obserwator. Faceci odnoszą sukces dlatego, że mniej myślą, mniej liczą, są bardziej prymitywni. Po prostu my chcemy dom, budujemy dom. Kobieta zanim zrobi projekt, to już nie ma drewna do budowy domu. I naprawdę, kobiety życiowo mają więcej obowiązków. Urodzenie dzieci, zadbanie o dom, zadbanie o męża. Po prostu widzę to, że nie mają, brzydko mówiąc, czasu. Ale jest bardzo wiele kobiet i taką terapią dla mnie są te kluby, które robię, czy aktywni rentierzy, czy manufaktura milionerów, gdzie nam nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza, bo to ma księgowy, adwokat i tak dalej, czy dany rzemieślnik. Ale terapią jest to, że wiesz, że jest nas więcej.
to mi tego bardzo w życiu brakowało, takich kubów, żeby było więcej przy jednym stole, tak jak dzisiaj sobie rozmawiamy i Ty wiesz, o czym ja mówię. Tak. Często nie miałbym z kimś nawet o tym pogadać, bo ktoś by nie zapytał albo nic nie zrozumiał. I my jeszcze potrafimy się jakoś zrzeszać. Natomiast kobiety no nie mają tego czynnika jak faceci, że Grzesio, Kuba, Bach, Brudzia, jedziemy. Tylko no, chciałbym bardzo, bo jest kobiet nawet w Manufakturze Milionerów sporo, żeby Manufaktura Milionerek była typowym projektem dla kobiet, żeby się mogły dwa razy w roku spotkać, napić się winka, posiedzieć przy kawie, 2 dni w jakimś hotelu, pójść sobie do spa, żeby dziewczyny, nie wiem, czy coś poprowadziły, czy zaprosić jakąś taką przedsiębiorczynię wielkiego formatu, jakąś panią bizneswoman. Ale jeden problem, jaki dziewczyny robią, nie wierzą w siebie, nie wiedzą, jakie są silne, jak są daleko. To już jest nasz kłopot jako przedsiębiorców, facetów, to co powiedziałem na początku, że wiesz, masz firmę jedną, drugą, ale mówisz, kurczę, mało, to kobiety nie wierzą w siebie razy 10 i myślę, że mogłyby. Są czasy takie, że nawet mając 2 dzieci można coś porzeźbić. Nawet żonę moją zachęcam, która stworzyła mi, można powiedzieć, poprowadziła wielką firmę odzieżową, teraz uwielbia te mieszkania, dekoracje, sprawia jej to przyjemność. Mówię, zrób sobie markę po prostu Ela Middle. Zrób te homestagingi, zrób te dekoracje. To może nie będą wielkie zarobki, 1000 zł, 2000, ale zrobisz takich mieszkań 10, masz dychę, super jakiś tam nawet dodatek, sposób na życie. Totalny brak pewności, że jeszcze nie, jeszcze 10 mieszkań, muszę się przekonać. I chciałbym, żeby kobiety troszeczkę wyszły z cienia, bo naprawdę już teraz mogę powiedzieć, są od nas mądrzejsze, silniejsze, bardziej zorganizowane, pracowite. Ja bez mojej asystentki, pani dyrektor, bez Magdy nie miałbym tego, co mam. Bo nawet nie umiałbym sobie tym zarządzić. Bez 3 księgowych, które mi od 16 lat pomagają, ja bym chyba, nie wiem, nigdy bym nie miał porządku w papierach, tak? Ktoś dostaje 1000 dokumentów co miesiąc, jakoś to obrabia, więc myślę, że facet bije pianę, robi szum wokół siebie, załatwia interesy, ale tą najgorszą robotę robią kobiety. Dlaczego mają nie iść na pierwszą linię? 2, żeby nawet miały, tak jak my faceci, wydaje mi się, potrafimy odreagować. Wyjść z domu, napić się piwa, iść na squasha, pograć w piłkę, pobluźnić, iść na jakiś koncert i tak dalej. Kobieta siedzi nie dość, że z problemami swoimi, to jeszcze męża, to jeszcze dziećmi i obiadem i tak dalej. I wydaje mi się, że takie przewietrzenie głowy bardzo, bardzo pomogło. Także Manufaktura Milionerek, i w sumie to już jest, ale nowe panie zachęcam, no nie mówiąc już o facetach, że tak jak wiem, budujecie na Śląsku potężne tutaj kluby przedsiębiorczości, tak chciałbym też tą Manufakturę Milionerów połączyć. Brakuje, Grzegorzu, czego mi brakowało, dlaczego się cieszę, że Ty wszedłeś w internet, Kacper, Maciek Wieczorek, przez mi, jak jeszcze byłem po drugiej stronie, brakowało w ogóle rozsądnego głosu w internecie. Mam wrażenie, że wszedł trader, wszedł Sławek Mencen, wszedł Maciek Wieczorek, wszedł Fil Konieczny, weszli prawdziwi ludzie, którzy coś zrobili, praktycy przede wszystkim, mają coś do powiedzenia, gdzie przychodzi do mnie, nie wiem, przyjeżdża do mnie czy Sławek Mencen, czy przyjeżdża do mnie do domu Fil Konieczny, czy Maciek. Patrzę, to są normalne chłopaki. A w internecie do tej pory, jak ja szukałem dla siebie jakiejś inspiracji, sami gwiazdorzy. Tak. Ten ma wyspę, ten ma 72 samochody, ten ubiega ultramaratony, ja nie mogę zrobić 40 pompek, a drugi wstaje z łóżka i robi 100 km po pustyni na dziko bez wody. Wiesz, to są, a rano jutro jedzie na Alaskę tego. I ten ma, po prostu dzisiaj wydaje mi się, że przyciągamy fajnych, normalnych ludzi. Średniaków, wcale nie miliarderów po prostu, wiesz, nie. Tylko zwykłych ludzi zarabiają sobie 2 dyszki, 300 miesięcznie i ich największym szczytem marzeń jest po prostu sobie pójść z kimś na obiad, zrobić deala, ty masz księgowy, ja mam panią adwokat, tu masz dobrą ekipę, tu jest dom do sprzedania, tam mieszkanie i tak dalej. Więc fajne czasy i jeszcze też najdziwniejsze, jesteśmy w mniejszości. Nikt tego nie ogląda. Dajemy kawa na ławę, recepty, to są zasięgi rzędu 50-100 tysięcy ludzi, tak. Kiedy jak ktoś zrobi kupę w wannie z 3 miliony wyświetleń, bo też jestem youtuberem, tak. Więc wiem, oglądasz. Że jesteśmy, nie oglądam, znaczy, oglądasz coś ogląda, statystycznie, że jesteśmy po prostu w mniejszości i bardzo dobrze. Bo jakby wszyscy wiedzieli, że to jest do zrobienia, nie byłoby roboty. Mega rozmowa, która mam wrażenie mogłaby się nie kończyć. Ja tutaj mógłbym Kubę ciągnąć, ale Kuba dzisiaj wraca do domu i 5 godzin drogi powrotnej. Poprosił mnie, żebyśmy skrócili, więc z nadzieją i z taką nadzieją w oczach Kuba liczę na więcej po prostu, dobrze. Że wrócimy do tej rozmowy. Dziękuję. Albo rewanż i dogrywka u mnie. Albo rewanż i dogrywka u Ciebie, gdzie to Ty mnie przypytasz. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki, Grzegorz. Polecam Grzegorza bardzo.
Ja polecam Kubę. Jak Grzegorza tylko na Facebooku póki co śledziłem, ale lubię jak potwierdza się w praktyce to, że ktoś nie tylko pokazuje pewne rzeczy, ale robi. Ja jeżeli mogę tylko powiedzieć o Magdzie Wieresce i kobietach, że ktoś, kto przyjechał do mnie na to spotkanie VIP-owskie, zjadł obiad, posiedział parę godzin, zresztą była chyba dwie panie tylko wśród 40 czy 50 dzików, coś o podnajmie, coś o kwaterach i tak dalej. Pojechałem do Magdy, bo też będzie u mnie występowała, zobaczyłem, że naprawdę skromna postać, wyjmuje z biznesu kilkadziesiąt tysięcy złotych, mając 3 czy 4 dzieci, nie poświęcając temu czasu. I to się łezkę potrafi naprawdę łza zakręcić, że ludzie, którzy bardzo dużo robią to cicho. I najwięcej pokory właśnie myślę, że ma który widz, który przytaknie, Grzesiu, Kuba, fajnie pogadaliście, ale ja po pierwsze i tak to wszystko rozumiem, po drugie zrobiłem 2 razy więcej. Ja myślę, że dla takich osób głównie robimy to, żeby gdzieś tam ta myśl po prostu, żebyście wiedzieli, że no nie wiem, nie jesteśmy sami. Także szacun wielkie dla Ciebie, Grzesiu. Jedziemy dalej. Szacunek dla Magdy, o której wspomniałeś, bo Magdę znam prywatnie, też Magda dzwoniła kiedyś w sprawie jakichś tam kilku pytań z kwater, bo trochę to robię, więc po prostu powiedziałem i faktycznie to, co powiedziałeś, się zgadza. Magda, szacun dla Ciebie, bo dzieci nie są żadną wymówką, 4 z tego, co pamiętam, dzieci, więc to nie jest jedno, nie są 2, nie są 2, więc po prostu mega szacun. Także zapraszamy na kanał również Magdy i Kuby oczywiście. Pod spodem będziecie mieli linka do książki, o której też wspomniałeś, bo to jest książka, mam wrażenie, z takimi Twoimi dużo przemyśleń. Rozkminami, dobrze trzeba powiedzieć. Rozkminy myślowe młodego dziadka, jak ładnie powiedziałeś, który dużo przeżył, dużo zarobił, dużo poświęcił przede wszystkim, żeby dzisiaj być w takim miejscu i mieć spokój i móc sobie jechać. A jeszcze na dobre nie zaczął. No myślę, że jeszcze sporo będzie, także może kiedyś coś wspólnego zrobimy, Kuba. Bardzo fajnie, dziękuję, że mogłem Ciebie gościć i dać taką wartość moim widzom. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.